Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Jestem czerwona jak burak, a dlatego, że jest po prostu ukrop dzisiaj. Jest tak gorąco, że... a to dopiero początek, następne dni też tak ma być, więc trzeba się przyzwyczaić. Ja dzisiaj się ubrałam rano, wiecie, w taki rękawek do łokcia, a w zasadzie to szczyt za łokieć, ale to jest len, ale jest taki wiecie, przewiewny, więc nie jest mi jakoś specjalnie za gorąco, ale jednak czuję się, bo jest dzisiaj chyba 32 w tej chwili. No nic, zapraszam Was na kolejny odcinek ze sklepów używanych. Tu jaki mam piękny zestaw Huchenreuta, trochę podobny do Villeroy Boch. 5 euro Sauciera, a waza 35. Trochę dużo. 7,5 euro. Mlecznik. Dzbanek 9,50. Forma znana z tym takim, wiecie, pączkiem u góry. Huchenreuta bardzo często takie robił. I tu jeszcze mamy coś ciekawego. Eschenbach. Bardzo ładny. Stary. Piękny. Popatrzcie, można kawusie sobie tak wypić w takiej filiżance. Trochę jest niestety przetarta. Ludzie tu mają pomysły myć w zmywarce. Nie wiem czemu. Mają zmywarce. 2,50 euro z talerzykiem. Tym mniejszym. Ten większy kosztuje 1,50 euro. No cóż. Tak już jest. Tu jaki ładny kielich. I nawet bardzo ciężki. 2,50. Możliwe, że to jest Rosenthal. Bo już widziałam podobne, ale głowy nie dam. Chciałabym sprawdzać w internecie. Te są też ładne. Za 1,50 euro. Tak patrzę, czy mają sygnaturę. Ale chyba nie. Ładne. Tylko ciężko trzymać. Za takie małe uszko. Ale ładniusie. Ładniusie. Jeszcze taki zielony za euro. U góry mamy taki ładny świecznik. Powiem szczerze, że jest pewnie kryształowy, ale w środku te kamyczki niekoniecznie są potrzebne. On i tak by wyglądał pięknie, nawet bez tych kamyczków. Śliczny. 8,5 euro. Ale sygnatury nie ma. A zobaczcie, co tu mamy. Mam nadzieję, że w środku nie jest gdzieś uszkodzony, ale jest to Thomas, czyli to jest ta taka zwykła, niezwykła porcelana teraźniejsza, którą zbieram, bo jest bardzo trwała i pasuje do wszystkiego. Thomas Germany. 5 euro kosztuje. Chyba sobie go wezmę. Takie do herbatki. Do herbatki. Tu jeszcze mamy takie Rosenthal. 4,50. I tutaj też za 6,50. Taka Sauciera. Ale fajny. Ale fajny. 4,50. Myślę, że wart. Fajnie wygląda. Kurka, nie? Taka. Bardzo fajna kurka. I można z tym iść na taras. Na działeczce, na wsi. O, bardzo dobry pomysł. Co tu jeszcze jest? Cóż to za urządzenie? Nie wiem. A to jest do wyciągania korkociąg ogólnie. Tylko czy to dobrze działa? Nie umie to chwycić.
Chyba się nabija na butelkę po prostu, ale Brabantia. Bardzo dobra firma i bardzo droga. Muszę to wziąć w 2 ręce, czekajcie. To jest chyba zepsute, bo to się kręci w jednym miejscu. Nie działa jakby. Tu zobaczcie, jaki zestaw kobaltowych butelek chyba ktoś zbierał. Dawno tu nie zaglądałam do szkła, a coś tu jest ładnego. Zapewne Nachtmann. Euro sztuka. Na pewno Nachtmann. Jest ich nawet sporo, ale ja podobne mam, więc też sobie nie wezmę, ale są większe. Tych szkoda, że nie ma 6, bo to są bardzo ładne. 2 euro sztuka. Jest ich i dwa, bo te inne są niższe. Widzicie? A nie, jeszcze niższe. A, to są 3, popatrzcie. 3 były wielkości. No niestety. Z tej wielkości są tylko 3, ale są bardzo ładne. No tak, mówiłam, mam podobne w domu, więc brać nie będę, ale bardzo ładne. Takie lekko ciężkawe jakby, czyli góra jest ciężka, a dół jest lekki. Widzicie? Taka, którą można przesuwać w górę, w dół. Trzeba ją trochę wyczyścić, bo jest bardzo brudna. 15 euro. Są 2. Co tutaj mamy? Chibo. Znaczek, nie? 2 euro. Podkowa na szczęście. Bezcenna. Tu mamy trochę cenowych rzeczy w różnych cenach. 6,50. Tu taki kufel za 8,50. Mini lampka naftowa. Ciekawe, czy działa. 12,50. O, taka. A tu na dole, o, zobaczcie. Takie same ostatnio kupowałam, tylko troszkę ciut większe. I tu mamy coś z mosiądzu. 4,50. Koszyczek za 3. Trochę jest tutaj tej cyny. 1770. No ciekawe, czy rzeczywiście 1770. Trzeba by sprawdzić ten znaczek na dole, w sensie wycisk. 15 euro. Powiem wam, że dzisiaj jest bardzo gorąco. Bardzo, bardzo gorąco. I na weekend ma być jeszcze bardziej gorąco. Cóż to jest? Villeroy Boch, Paloma Picasso, taki model. Ładny. Z takim napisem u góry, wygrawerowanym. 4,50. I tu mamy taki zestaw. Śniadaniowy. 8,50 sztuka. Tu samo. Może było więcej rzeczy, kto wie. Co tu jeszcze mamy? Heinriselb. Ale takie wyprane troszkę, więc nie. Tutaj Alt-Tirschenrot 3,50. Ale to wychodzi dużo. Jakby wziąć takie trio, to wychodzi 10,50 takie trio. Ten na dole piękny zestaw. Te są bardzo ładne, te filiżanki. One już tu chwilę stoją, ale ja mam podobne tak samo. O, tu jest uszczerbione, więc odpuszczam. Może mi się coś trafi takiego, wiecie, czego nie mam, nie? Zeltmann Weiden, takie trio za 4,50. Tutaj woła do mnie taka miseczka, bardzo ładna zresztą. Euro 50.
Znaczki chińskie bądź japońskie, trudno stwierdzić, ale myślę, że jest warta wzięcia, bo ładna, jak nowa, za euro 50, no, jak najbardziej. Tu jaka fajna ryba. To chyba coś nowego. Albo i nie. Jakiś wycisk jest, made in Italy. 12 euro, ale 12 euro to myślę, że dużo. Chociaż ładna i na stole by wyglądała bardzo fajnie. O, ciężkie. Naprawdę. Euro 50 taki świecznik. Tutaj wycisk 3,50, czyli wazon z wyciskiem. Nie ma sygnatury. Tutaj mamy ładny obraz na płótnie malowany. Nawet jest podpis autora. Jak wygląda rama? O tak. I on kosztuje 15. No, jest bardzo popękany. Zobaczcie, widzicie? No ale ładny, trzeba przyznać. Jeszcze jest tutaj taki z koniami, albo raczej z końmi. To jest na deseczce i jest bezcenny. Takie poplamione ma tutaj, chyba stał w piwnicy długo. Ale ładny ten obraz. Naprawdę piękny. Dzisiaj więcej obrazów widzę. Ten też jest bardzo ładny. Na płótnie. Ale ma podpis. Bardzo ciekawy, taki wybujały. Rama też ładna. Taki widok na zimę. Tu chyba na środku jakaś rzeczka sobie płynie. 35 euro. I pochodzi gdzieś z Francji. Albo było tylko ramka robiona, albo oprawiane był we Francji. Po francusku pisze. 35 euro, ładne. Mam tu jeszcze coś takiego w ręce. I sobie to wezmę. O, nawet widzicie mnie. A po co, powiem wam w domu? 50 centów. Taki zestaw do przypraw, sól, pieprz i jakiś tam ocet, być może magii, ale 24 euro, myślę, że dużo. Dużo za dużo. Co tu jeszcze jest w tej witrynce, co mnie zawoła? Tutaj takie talerze, widelczyki przystawkowe. I tu jeszcze mnie ta broszka, widzicie? Tutaj ta z 9 euro. Może ciekawa. Chopek fajny. Chopek kosztuje 89 euro. Jakaś edycja pewnie markowa. Jajeczko za 8 euro. I mamy tu taką piękną muszlę 19 z takimi, wiecie, o tu widać, z takimi palcami rozłożonymi. Te miseczki są po 4 euro. Być może, że są posrebrzane, chociaż wydaje mi się, że nie. A cóż to za okulary? Tutaj mamy za 9 euro Pete's Boyne. To są okulary takiej marki, która produkuje takie, wiecie, mleczka do opalania. Dzisiaj wam robię tour po witrynkach. Co tutaj jest ciekawego? Trzeba zawsze mieć dużo czasu, żeby tutaj w tych witrynkach trochę poszperać, pooglądać. Kolczyki. Dużo kolczyków. Jakaś taka miniaturowa maszyna do szycia za 15 euro. Tu mamy trochę łyżeczek przeróżniastych. Od 3 euro wzwyż za sztukę.
tu są nawet takie złote po 5 euro. A tu u góry matrioszka, zadyszka, taka różyczka Kaiser, czyli jest sygnowana za 10 euro. I tu taki pan z fajeczką, 6 euro. Znacie to urządzenie? Ile ono kosztuje? 2 euro. W sumie to nie jest głupi pomysł, dlatego że jak się mieszka na wsi i się ma dywany, to można sobie wyjść i wyczepać jeszcze przecież takie czepaczki. Ona jest taka troszeczkę za licha. Jakby. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na zestawieniu. Moi drodzy, jesteście na kanale Włóczyki. Mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie pchetarki w Niemczech, jak i second hand shopy, czyli sklepy z używanymi rzeczami. Maja mi się to oczywiście musi kopać obok. Maja to nasz pies, ale ktoś, kto z nami jest dłużej, to wie o co chodzi. Chodzi też cały czas wentylator w kuchni, bo jest po prostu ukrop. Zresztą co by człowiek... Przepraszam, co by człowiek nie zrobił, jakby się nie ubrał, jakby się nie rozebrał, po prostu jest masakra. Jak mieszkacie w Niemczech, to wiecie o czym mówię, a myślę, że w Polsce, bo wiem od mojej mamy, też nie jest dużo łatwiej, chociaż macie troszeczkę... Majka, ty się połóż. Chociaż macie troszeczkę chyba lżej, z tego co wiem. Była burza niewiele dała, więc no, co zrobić? Trzeba to jakoś przetrwać. Tu stoi jeden wentylator, w sypialni stoi drugi wentylator. W nocy jest troszeczkę chłodniej, więc nie jest źle, spać można, nie? Ale powiem szczerze, że w zeszłym roku nie było takiego lata, więc jak w tym roku jest, no, była mocna zima, teraz będzie może mocne lato, kto wie. Moi drodzy, co kupiłam, już nie przeciągając, kupiłam sobie 3 rzeczy. Jedna rzecz to jest taka rzecz, którą użyję tu w domu i która mi się bardzo przyda i w zasadzie już się przydaje, bo myślałam, że się użyje, myślałam, że się przyda i się przydała i funkcjonuje, więc zaraz Wam pokażę o co chodzi. Ale pierwszą rzeczą jest ten dzbanuszek Thomas Germany. Przeważnie są dość mocno drogie, ale w sklepach jeszcze da się czasami wyciągnąć jakąś taką, wyhaczyć perełkę. On ma takie bardzo delikatne paseczki. O, tutaj je widać, widzicie. Pokażę Wam sygnaturę. Wybaczcie, że ostatnio 2 odcinki ze sklepów, nie ze sklepów, tylko z flormarktów były takie trochę niewyraźne, ale wypróbowywałam inną kamerę. Nie do końca to wyszło, wybaczcie, no czasami trzeba coś wypróbować, żeby sprawdzić, czy się nada. Nie nadało się, więc wracamy do nagrywania z powrotem iPhone'em. iPhone sobie super radzi z przybliżaniem, więc z fokusem, więc fajnie. Słuchajcie, 5 euro kosztował. To jest niewielka cena jak na taki dzbanek, bo dla Was pewnie być może dla niektórych jest to dziwne, że ja kupuję takie coś, takie zwyczajne, ale to jest taki bardzo znany w Niemczech zestaw Thomas Germany, który po prostu jest nie do zdarcia.
i ja sobie go kompletuję. Mam już talerze, mam już jakieś miseczki, mam już różne rzeczy, mam też mlecznik, więc teraz do tego zestawu wskoczył dzbanek, myślę, że na herbatę i będziemy sobie robić w nim pewnie częściej w zimie herbatę niż teraz, bo teraz to trzeba coś zimnego pić, bo się inaczej nie da wytrzymać, ale 5 euro myślę, że fajna cena. Następną rzeczą, moi drodzy, był taki piękny obrazek do powieszenia z mosiądzu. Tu ma z tyłu taką zawieszkę, tu z tyłu ma zawieszkę, ma tutaj taki aksamit. Chyba wsadzone ma tu byle co, tak mi się wydaje. Musiałabym go otworzyć, ale on jest chyba sklejony na amen. Tak mi się wydaje. Jeszcze nie próbowałam go, nie chcę go też na siłę otwierać, ale tu nie ma żadnych zaczepów. On po prostu tak jest wsadzony i chyba sklejony na amen. W każdym razie ramka jest bardzo ładna. Ona kosztowała 7 euro. Pokażę Wam ją z bliska. O, tak wygląda. Ma taki obrazek w środku. Jakieś takiej dziewczynki z dawnych lat. Myślę, że bardzo będzie mi pasował tutaj koło lustra, koło tej nowej komody. Myślę, że tam będzie bardzo pasował. Wręcz 7 euro kosztował, więc myślę, że całkiem fajna cena. I ostatnią rzeczą z moich zakupów, dzisiaj nie było tych zakupów dużo, nie zawsze idzie trafić, słuchajcie, na takie wow perełki, czasem idzie trafić na takie troszeczkę, no troszeczkę inne rzeczy. Podkładka, tacka, można powiedzieć, ja ją sobie użyję tam właśnie przy lustrze na tej mojej nowej komodzie, nowej starej komodzie, bo moi panowie rzucają sobie klucze na tą komodę, z przyzwyczajenia, zawsze tak było. I mi to też nie przeszkadza, natomiast na starej komodzie była szyba i nic się z nią nie działo, a na tej komodzie jak będą rzucać, to ona będzie miała dziurki. Wiem, bo tak się dzieje, więc wymyśliłam sobie, że postawię taką podkładkę, taką tackę, to jest nawiasem mówiąc WMF, więc nie byle co. 50 centów kosztowała tylko, więc bardzo malutko. I moi panowie się już przyzwyczaili, mam ją dosłownie parę dni, może góra tydzień. I moi panowie się już przyzwyczaili do kładzenia na tym klucze, więc całkiem fajnie to funkcjonuje. Jednak no, tam gdzie po prostu kładli, postawiłam tackę i teraz rzucają na tackę, także super. Tak, moi drodzy, to są moje całe zakupy na dzisiaj, natomiast dzisiaj też jest rozdanie. Dzisiaj sobie zrobimy rozdanie, już mówiłam o nim parę tygodni temu, może z 2-3 tygodnie temu, że będzie. Musi być teraz, bo żebyście zdążyli coś napisać. Moi drodzy, Wojtek jedzie w lipcu do Polski, więc będzie, jak ktoś wylosuje jakąś rzecz, to będzie mógł ją wysłać. Ja do Polski raczej nie pojadę, bo nie mam jak, bo pracuję i teraz urlopu nie mam, więc podejrzewam, że filmy będą na tym drugim kanale tak pół na pół, trochę stąd, trochę z Polski. Jak Wojtek będzie sam tam, to na pewno coś będzie nagrywał. W sumie to powinnam powiedzieć na innym kanale, ale Wy jesteście i tu, więc wiecie, o co chodzi. Moi drodzy, 3 rzeczy są do wylosowania. Do niedzieli, czyli dzisiaj macie środę, do niedzieli pod filmem ten, kto chce wziąć udział, musi napisać rozdanie. Do niedzieli do 12 w nocy, czyli do 23:59 dokładnie, czyli do w sumie całej niedzieli możecie brać udział w tym rozdaniu i są 3 rzeczy do wylosowania. W sensie, tak jak zawsze, jeżeli kogoś wylosujemy, zrobimy sobie to losowanie, może za tydzień coś podejrzewam, znaczy po tym jak to się skończy, nie? Zrobimy sobie w któryś dzień losowanie i ta osoba, która wygra, musi sobie wybrać jedną rzecz z tych 3 rzeczy. Pierwszą rzeczą jest taka piękna patera, o taka, bardzo ładna i w bardzo dobrym stanie. Jest to, moi drodzy, już Wam mówię, jest to kala, taka wyższa jest ta kala. Zobaczcie sygnaturę, widzicie, ona ma tak, to jest taka misa, ja myślę, że ja ją widzę na owoce, na stole, bądź na jakiejś wyspie kuchennej, też by pięknie wyglądała. Złocenia ma tutaj śliczne, tą malaturę tutaj też ma bardzo ładną, naprawdę nie jest zniszczona, jest naprawdę w dobrym stanie. Więc to sobie wybierzemy jako jedną rzecz. Drugą rzeczą będzie taki dzbanek, KPM Krister, na pewno go znacie, bo ja ostatnio go wyhaczyłam na kartonach i więc on weźmie też udział w tym rozdaniu. Bardzo ładny, też w idealnym stanie, nic mu się tu nie zadziało.
Tu macie sygnaturę. Obróćmy to sobie do góry nogami. O, tutaj jest sygnatura, a jednak do góry nogami trzymam, patrzcie. Kapem, tak ma być. Kapem Kryster, starszy dzbanek, też taki mniej więcej 100-letni. I następną rzecz muszę przynieść, bo zapomniałam ją wziąć. Tak, i już mam tą ostatnią rzecz, która bierze udział w rozdaniu, a jest to ta piękna filiżanka. Ja już ją Wam pokazywałam w innym filmie, z takim pięknym łóżkiem. O, taka wyższa, myślę, że ona jest do czekolady, do kakao, z takimi pięknymi, nie wiem co to za kwiatki, jakieś niezapominajki może. Jest to Königlicher Tetau z taką sygnaturą. I talerzyk wygląda o tak, on też jest te kwiatuszki, też ma tą sygnaturę, więc taki zestawik piękny i on bierze tak samo udział w rozdaniu. Moi kochani, rozdanie do niedzieli, czyli do 28 czerwca, włącznie cały dzień do północy, także jak macie ochotę, bierzcie udział, musicie napisać w komentarzu rozdanie. Biorą udział tylko ci, co są moimi subskrybentami, także zachęcam do subskrypcji, jak ktoś nie subskrybuje. Ja też widzę dokładnie, kto subskrybuje, mogę sobie sprawdzić, więc myślę, że to jest fajne, że mam do tego wgląd. Moi drodzy, Wam pokażę jeszcze, co jest w tej witrynie za chwilę, w takim przerywniku. Ostatnio mówiliście, że w komentarzach, że nic nie widać. No nic nie widać, bo zasłaniam to trochę głową, a i w tamtej kamerze też było troszeczkę gorzej niż zwykle. Moi drodzy, także życzę, żeby ktoś wygrał, ktoś na pewno wygra, kto nie wiadomo, to dowiemy się. Ja Wam życzę, moi drodzy, miłego dnia, miłego tygodnia, ulgi trochę, jeżeli u Was są takie upały jak u nas, bo u nas jest naprawdę grubo, ale damy radę. Powiem szczerze, że ci, co akurat są na urlopie, to chyba wygrali, bo mogą się gdzieś tam zamoczyć w jakimś basenie, jest im łatwiej. A ci, którzy pracują, no to mają trochę trudniej. Moi drodzy, łapka w górę, jak się podobało. Subskrypcja oczywiście, bardzo się ucieszę i widzimy się w kolejnym filmie o losowaniu, kiedy dokładnie będzie, kiedy wskoczy film z losowania, oczywiście Was poinformuję, ale to na pewno będzie losowanie do końca czerwca, bo w lipcu będą te rzeczy, będzie ta rzecz wysyłana. Jeszcze raz, jedną rzecz możecie sobie wybrać z tych 3, ta osoba, która wygra. Do usłyszenia i pa!